Cześć, mam na imię Adriana i witam Was serdecznie na moim kanale Planterinka Plants and Garden. Dzisiaj zabieram Was ze sobą na małą wycieczkę, na małe zakupy. Będę szukała jakichś małych dekoracji jesiennych do domu, a także zabiorę Was do 2 sklepów, żeby poszukać coś do dekoracji domu na zewnątrz. Pierwszym sklepem, do którego pojedziemy, to będzie Home Goods. Jest to taki mój, powiem, ulubiony sklep z dekoracjami i rzeczami do domu. Także mam nadzieję, że coś tam fajnego znajdę. Tak myślałam, żeby popatrzeć może za jakimiś nowymi poduszkami, może jakiś mały kocyk, coś takiego fajnego. Nie mam nic na myśli z tych rzeczy takich typowo na Halloween, bo tutaj u nas jest tak bardzo promowane tutaj te Halloween, tych dekoracji. Mogę coś tam mieć, ale nie przepadam za jakimiś tam trupimi czaszkami i jakimiś tam brzydkimi zwierzątkami, czy tego typu tam jakimiś krew i jakieś tam tego typu dekoracje raczej mnie nie interesują. Także pojedziemy sobie do tego Home Goods, a później będę chciała się zatrzymać w 2 takich budowlanych sklepach. Będzie to właśnie Home Depot. Tam też oczywiście nie byłabym sobą, żeby nie wpaść na stoisko z domowymi roślinami, żeby sobie przy okazji pocieszyć oko, pooglądać, niekoniecznie oczywiście kupować jakiekolwiek rośliny do domu, ale kto wie, nigdy nie mów nigdy. Także będzie Home Depot i tak z ciekawości zajadę jeszcze do Lowe's. Jest to też budowlany sklep, też mają rośliny domowe i rośliny na zewnątrz. Także zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Oczywiście przytargam to wszystko do domu, pokażę Wam wtedy, co kupiłam, co udało mi się znaleźć. I zrobimy sobie małe dekoracje. Także mam nadzieję, że spędzicie ze mną dzisiaj fajny dzień, tak troszeczkę taki inny filmik od tych, co zazwyczaj u mnie są na moim kanale. Także zapraszam Was serdecznie. I mam nadzieję, że się będzie Wam podobało. No dobra, jesteśmy tutaj już w tym Home Goods, także wchodzimy do sklepu i zaraz zobaczymy, co oni tutaj ciekawego dla nas będą mieli. Na wyjściu widać już dekoracje jesienne są. Fajne szkło. Pierniczki.
legends before. Ones who ran with the wolves, broke free, free from all ropes. Pharaoh strength, the one who can't be contained. Wild as a stallion set free. Wind in my hair, sweet essence of me. Wild as a stallion set free. Wind in my hair, sweet essence of me. Także jedne zakupy mamy już zaliczone. Zobaczycie później w domu, co udało mi się fajnego znaleźć. Jesteśmy już w Home Depot.
Dużo mają, już widzę tutaj na zewnątrz powystawianych roślin. Przemkniemy tutaj przez ten parking. Mamy już i dynie, i chryzantemy. Sporo tego mają, ale najpierw wejdziemy sobie do środka. Zobaczcie, jakie fajne dynie. I snopeczki, fajne, fajne. Wejdziemy sobie do środka i zobaczymy, jakie mają domowe roślinki. Ślicznie tutaj kolorowo, ale ładnie. Idziemy do środka. Tu już mają roślinki. To jest taka ta fajna paprotka, co ma na listkach tak jakby guziczki. Button fern się nazywa. Jest w takiej fajnej pumpkinowej doniczce, drewnianej zresztą. I to jest tylko osłonka, bo zobaczcie, tutaj w środku ma normalną doniczkę. I ona jest za $15. Bardzo fajna paprotka. Mi ostatnio paprotki zaczęły się bardzo podobać. Także zobaczymy. Kolorowe krotony. Tutaj też takie ozdobne bonsai drzewka z kamyczkami. Ja to w takie rzeczy się nie bawię. Nie bawimy się, nie. Kaktusy i sakulenty powystawiane. Eufobia zyper. Tutaj ten jaki fajny, duży. Mają bardzo fajne aglonemy. One są po $11–12. Różowe, śliczne są. Piękne te aglonemki. I zobaczcie, jakie mają fajne, za $6 tylko, jakie mają fajne te grube, zdrowe, te kamyczki. Żywe kamienie, co nie? Tak się one nazywają. Tutaj mamy całą półeczkę, fajny wybór. Bardzo nie lubię, jak oni tutaj przyklejają te sztuczne kwiaty na te kaktusy. Tutaj zobaczcie, jak kolorowo. To są te szczepione grafty, szczepione jedne na drugich, bo te, na przykład żółte, pomarańczowe, czerwone, one nie mają koloru, także same by nie przeżyły. Muszą być na podkładach, żeby mogły ładnie rosnąć. Te są fajne, podobają mi się. Zobaczcie, jakie fajne kaktusiki. Oczywiście nie podoba mi się, że mają coś tam naklejone na nich, ale ładne. Tutaj String of Things. Zobaczcie, jakie ładne, zdrowiutkie. Tutaj jakieś wiszące, podstawowe roślinki. Syngonium. Różne odmiany. Szeflery. Coffee plant. Sansevieria fern. Tu mają małe Stackhorn ferns. Na dole filodendrony widzę. Jakieś nie za piękne zresztą, no ale nie wszystko musi być piękne. Tutaj z tej strony więcej kolorowo. Sezonowe, kwitnące rośliny. Ostatnio właśnie mówiłam, że dużo ludzi też kupuje i takie preferują, żeby im coś kolorowo ładnie kwitło. Tutaj te kwitnące kalanchoe. Zobaczcie, jaki fajny jesienny akcent do domu, nie? Na okno, ładnie by wyglądały. Tutaj jest to małe anturium. O, a tutaj mają Mickey Mouse. Duże liście. Fajne. Alocasia Mickey Mouse. W to się też nie bawię w domu. Niestety raz kiedyś próbowałam, ale coś nie za bardzo mi szło. Chyba się już wyleczyłam. Zniechęciłam się. Tutaj mamy monsterki. Monstera plants. Tutaj też taka aglonema, zobaczcie, troszeczkę inna. Tutaj też aglonema ładna, ta jest z takimi srebrno-zielone liście. Bardzo ładna, fajna aglonema.
Tutaj też jest taki typ aglonemy. Co tutaj jeszcze ciekawego mamy? Tu już za bardzo nic nie ma. Z tej strony tu już są duże rośliny. Idziemy jeszcze zobaczyć tutaj z tej strony. Cały zestaw storczyków, ale mnie zawsze tutaj właśnie jeszcze ten kąt interesuje, bo tutaj też mają różnego rodzaju kaktusy zawsze. Nieraz można coś ciekawego znaleźć, ale widzę, że są tak raczej w takiej średniej, bym powiedziała, kondycji dzisiaj. Sansevieria. Tutaj też są takie całe zestawy Sansevierii. Można by sobie gdzieś tam postawić. Jak ktoś ma jakiś murek czy coś, to też by fajnie to wyglądało. Tutaj mają cebulowych kwiatów troszeczkę. To już są wszystkie te cebuleczki, które sadzimy jesienią, żeby mieć wiosną piękne, kwitnące kwiaty w ogrodzie. Także krokusy i czosnki, narcyzy, tulipany, różne odmiany, różne kolory. Zobaczymy, co jeszcze mają tutaj z tej strony. Tutaj mają takie kaktusiki. Wild Fen Sansevieria, jak fajnie puszcza nowy liścior. I mają ten Kadley kaktus, dosyć takie wysokie, fajne, duże. Tutaj ten kaktusik jest fajny. Patrzę, żeby się nie ukłuć, bo ja to jestem zdolna. Fajną taką, zobaczcie, ma czapeczkę u góry, nie? Fajny ten kaktusik. Nie ma napisane, co to jest za kaktus, ale ciekawie wygląda. Może wy wiecie, co to jest za kaktus, bo ja nie wiem. Ten mi się marzy. To jest ten barrel kaktus, golden barrel, złoty beczkowaty kaktus, ale ja bym chciała kupić taki wielki. Oni tu kiedyś w tym sklepie mieli te kaktusy. $24 chyba kosztował ten kaktus, także małego nie będę kupować. Poczekam, może uda mi się kiedyś znaleźć taki duży ten kaktus. Ok, no to z domowych kwiatów to by było tyle. Wyjdziemy sobie teraz na zewnątrz. Tutaj tymi drugimi drzwiami to Wam pokażę te wszystkie ogrodowe. Tu z tej strony się już wychodzi na zewnątrz. Mają właśnie odśnieżarki. Taka fajna by była odśnieżara dla mnie, bo jak zimą, jak męża nie ma, to mogłabym sobie fajnie, szybko poradzić z odgarnianiem śniegu taką maszyną. Tutaj grille. Wszystko teraz, zobaczcie, jest na przecenie, no bo to już teraz sezon grillowy nam minął. Tutaj przeróżniaste sosy sprzedają, barbecue, jakieś tam inne. O, jakie fajne ptaszki, szklane. Kolorowo, pięknie. Zobaczcie, jakie chryzantemy. Te duże kosztują 16,98. Tutaj w mniejszych doniczkach te malutkie są po 3,33. Także można sobie zrobić do kompozycji. Fajne, ładne kolorki mają. Mnie małe doniczki nie interesują. Ja bym raczej chciała popatrzeć za jakimiś zestawami, takimi gotowymi. Daisies. Uwielbiam je. Piękne są. Ja też mam u mnie, już oczywiście nie kwitną, nie? U mnie to już przekwitły one dawno. Tutaj przeróżniaste hortensje, krzewy. No i tuje. Teraz jesienią jeszcze jest dobry czas na to, żeby sadzić krzewy, bo one się fajnie mogą ukorzenić. Te też mi się podobają. To jest klon, czy to nie jest klon? Nie, to sumak jest. Myślałam, że to klon, bo mi się klony podobają, a klony znowu nie mogą być w pełnym słońcu, a u mnie znowu mnóstwo słońca jest. Te duże to takie inne, troszeczkę inne, jakby tuje to chyba są. One są po $70. Fajne słoneczko wychodzi.
U nas dzisiaj taki bardzo podjesienny dzień, chociaż jeszcze mamy bardzo dużo gorących dni. Tutaj róże. Idziemy zobaczyć teraz z tej strony. Jakie fajne palmy wielkie. Po ile one są? Po $45 są te palmy, ale duże, ładne. Skubane, fajne palemki. Nie mam miejsca w domu na takie duże. Fajne dynie. Belki ze słomą. To są te byliny wieloletnie tutaj z tej strony. 2 za $12 to też nie jest taka zła cena, co nie? Te z tych jesiennych, kwitnących, piękne. Z tego też można fajne jesienne kompozycje zrobić. Zobaczcie, jakie fajne, typowo jesienne kolory, co nie? Fall in love with your plants. Pokochaj swoje rośliny. No ja kocham swoje wszystkie. Nikt by nie zaprzeczył. Jestem zakochana normalnie na maksa. O, jak pięknie kwitnie sedum. U mnie w ogródku też kwitnie. Wy na to inaczej mówicie. W Polsce inną nazwę ma, ale no niestety nie pamiętam. Te też u siebie w ogrodzie mam, też bardzo je lubię. U mnie oczywiście też już nie kwitną. Popadało trochę deszczu. Zobaczcie, jak tak wszystko fajnie wygląda, takie mokre. Mokre i w słońcu. Pięknie, pięknie. Tutaj krokosimy poprzekwitane, trawy. I tutaj drzewka owocowe. Widzę, tutaj są peach tree, brzoskwinki, jabłonki. Tutaj jakaś cherry tree i dużo traw. 50% na przecenie są te trawy, 50% off. I tutaj jeszcze mają takie zestawy sekulentów. Też fajnie właśnie można sobie w ogrodzie postawić na przykład na stole. Fajnie wyglądają. $25 kosztuje taka miska. Zobaczcie, jakie te ładne tutaj. No śliczne są. Śliczne, ale to już dla mnie, jak dla mnie nie ta pora, nie ta pora. Dobra, zawijamy tutaj w tą stronę. Trochę krzewów. Spory wybór ziemi. No i tutaj jest też spory wybór dyni. Białe dynie, fajne te białe dynie, one są po $12. Normalne, tradycyjne dynie po 9 niecałe. Tutaj tam mamy też takie dynie. Zobaczcie. Różne faktury mają, różne kolory. Duże, małe, ta chropowata też jest taka śmieszna. Będę miała w czym wybierać. Tutaj też są takie szare, troszeczkę inne te dynie. Tutaj jakieś takie gotowe zestawy są. Ja właśnie myślałam o takich dolnicach, żeby sobie taką jedną dolniczkę kupić, jakąś fajną. Te są po $35, ale znowu nie są takie jakościowo, bym powiedziała, fajne. Powyrastane trochę. Nie powiem, że jakoś szalenie mi się podobają. Ok, idziemy jeszcze w drugą stronę zobaczyć, ale tutaj to fajne. Zobaczcie, jaki grubas sobie fajny wisi tutaj. Zobaczcie na niego, jaki piękny. One fajne są, podobają mi się. Nigdy tego nie miałam, nigdy tego nie kupowałam. Nie wiem, jakie to ma wymagania, czy to jest na słońce, czy to jest więcej na cień. Nawet nie wiem, jak się to nazywa, dajcie znać, czy wy wiecie, co to jest. W każdym razie, no świetne, bardzo fajne. Zobaczcie, jaka ta jest olbrzymia, widzicie to? To jest po prostu monster, prawdziwy monster, dolnica, $60. Wow, zobaczcie, jakie wielkie. Jakie wielkie, ale jakie ładne. Tutaj z tej strony coś fajnego mi się pokazało. O, tu są te ozdobne, zobaczcie, jakie fajne, ozdobne papryczki. Super one są, co nie? W żółtej doniczce. Akurat to mi się podoba i nawet nie jest takie bardzo drogie. $13. Zobaczcie, te petunie. Chociaż petunie, one już zaraz jak się zimno zrobi, to je szlak trafi, nie? To nie ma sensu kupować, a petuni, myślę.
Pięknie kolorowo, fajnie jest tak wyjść, popatrzeć, oczy nacieszyć tym wszystkim. Dla mnie to jest prawdziwa taka roślinna terapia, bo nawet nieraz jak wychodzę, nie kupuję roślin, a pójdę się przejść na spacer i poszukać czegoś fajnego, to ładuje mi to po prostu energię. I to bardzo. Także to już by było chyba tyle. Nic innego więcej ciekawego nie widzę. Także cofnę się, biorę koszyk i coś tam wybiorę. No do zobaczenia później. Jestem teraz w Lowsie. To już jest dzisiaj nasz ostatni sklep do zaliczenia, także zapraszam Was do środka. Tu już od wejścia zobaczcie, co nas wita, bo ja myślę, że to chyba wita nasz już okres świąteczny, bożonarodzeniowy. Zobaczcie. Yeti, choinki, Mikołajki, reniferki. Po prostu, zobaczcie, jeszcze jest no wrzesień, jeszcze jest tyle czasu, a oni już nas tutaj świątecznie witają. No już można się szykować. Słuchajcie, można się szykować. Ho, 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 ho. Potrzebujecie choinkę? Wybór jest przeolbrzymi, a tu po drugiej stronie jeszcze mamy okres bu. Nie ho, ho. Mamy rzeczy na Halloween. Wielki pająk, baby Jagi. Zobaczymy. Try me. This cauldron is not a playground for the curious. Leave or face the consequences of my spell. Wielkie. Oh my god, ten kosztuje $450. Ta tutaj w kociołku miesza ostro. Tutaj jakieś takie czaszki, co można sobie na trawie położyć. Wilkołaki, strachajła, co chcecie po prostu. Zobaczcie tego truposzczaka, jaki on jest wielki. Zobaczcie, tu jest moja ręka, a on jest taki po prostu wysoki, że oh my god. Wszystko. Tutaj, słuchajcie, były wszystkie te domowe rośliny właśnie, gdzie teraz jesteśmy. Także roślinek już nie mają, mają wszystko po prostu inne. Musieli je gdzieś przesunąć, no popchali nasze domowe roślinki w kąt, widzę. No tutaj się już coś tam zaczyna, także no zobaczymy, co mają. Lucky Bamboo, tradycyjny. Kiedyś obiecałam mojemu synowi, że mu kupię i niestety jeszcze mu nie kupiłam. Money Trees, Pacera aquatica się to nazywa, prawda? Money Tree. Też mają tutaj cebulki. No i co tutaj mamy? Philodendron tortum. Pierwszy raz widzę w sklepie tego philodendrona. Nigdy wcześniej nie trafiłam, żeby były sprzedawane. One są po 19,98. Zobaczcie, jakie tortumki, ale podlane jest mocno, bo jest ciężka doniczka. To są samonawadniające zresztą doniczki, także może nie jest przelany. Kto to wie? Tutaj takie monstery, więcej tradycyjne, palmy też mają, zobaczcie, aglonemy, xanthosoma, a to jest tu ich mniejsza półeczka śmierci, czyli wszystko jest tutaj na przecenie. Jakieś 50% bym powiedziała, tak, 50% jest to poprzeceniane. Nieraz te roślinki jest warto kupić chociażby ze względu na bardzo fajne właśnie osłonki czy doniczki, w których one się znajdują, nie? Także doniczki są generalnie drogie, a jak jest coś fajnego, to czemu nie, nie? Tutaj taki airplant jest, zizis, tutaj jest choja kiomindziana na takiej obręczy. Zobaczcie, widzicie, tu już na przykład roślinki żadnej nie ma, ale osłonka jest. Jakby się komuś spodobała, to czemu nie?
tutaj jakieś zebry, zwierzątka, airplanes, trochę storczyków różnych takich bardziej egzotycznych odmian niż te takie standardowe. No chyba najlepsze dzisiaj znalezisko tutaj to są te Philodendron tortum jednak. To by było tutaj tyle. Zaraz zajrzymy na zewnątrz, co tam mają, a na zewnątrz ciekawego. Nie bardzo podobają mi się te jesienne takie te kapustki. One bardzo fajnie wyglądają w kompozycjach, ale jak są przerośnięte, to nie za fajnie. I też taka fajna poduszka na zewnątrz. Jeszcze do posiedzenia to można sobie rzucić taką jesienną poduszkę. Taka fajna kanka. Jesień, witamy Cię serdecznie. Tutaj są takie większe dolnice z trawą na środku. Tego typu. Takie trawki. O, te jakie fajne kwitną. Dragon's Breath. Oddech smoka. Zobaczcie, jakie czerwone. Jakie piękne. Jak pióropusze wyglądają. Te jeszcze jak ładnie tutaj kwitną. Tutaj są takie mniejsze zestawy z taką fajną kapustą, ale musiałoby to wejść w inną doniczkę, bo takie wiaderko to raczej nie jest za piękne. Tutaj też z trawą zestawy, ale takie też mniejsze właśnie. Tutaj jeszcze w jednym miejscu przyciągnął mój wzrok, moją uwagę, bo mają jeszcze takie, no też nie za fajne w sumie. Już takie podmarniałe są te kwiaty, $23. No nic, no tutaj nie widzę nic ciekawego, tak naprawdę. No ja już jestem po zakupach, będę teraz wracać do domu. Mój telefon jest na wyczerpaniu, bo trzeba naładować baterię. A przyjadę do domu, napiję się jakieś kawki, no i zapraszam Was na ciąg dalszy filmików, w którym będziemy dekorować. Hejka, mamy dzisiaj kolejny dzień. Niestety wczoraj już nie wyrobiłam się, jednak człowiek nieraz planuje, nie wszystko nam wychodzi tak, jakbyśmy sobie to zaplanowali. Także chciałabym teraz właśnie pokazać Wam, co kupiłam z tych rzeczy, które planuję sobie tutaj dookoła mnie w domu rozłożyć. No to pokażę Wam, co mam tutaj ciekawego. Trochę tych toreb tutaj mam. Piniuś już oczywiście mi się tutaj na poduszkę ładuje, no bo czemu nie? Przecież to jest taki słodziak. Zobaczcie, jak się tutaj mój Piniuś saduje dupką na poduszkach. No tak, no proszę bardzo. Dobra, także tak, co mam? Z Home Goods, z tego sklepu kupiłam sobie taką dynię. Uchwyt ma z takiego naturalnego sznurka, taki bardziej poduszkowata jest ta dynia. Myślę, że właśnie może tutaj na tej zielonej kanapie albo w tej okolicy ona tutaj będzie, a w tym pokoju fajnie mi pasowała. Ta dynia kosztowała $15. Przyszykowałam sobie tutaj nożyczki, żeby od razu wszystkie te metki sobie poobcinać. Nie ma tego, jak cokolwiek kupujemy w tych sklepach, zawsze wszystko ma bardzo dużo metek, nie? Bardzo fajna. Dawno już nie kupowałam żadnych dekoracji na jesień, no bym powiedziała chyba z 3 lata mam wszystko to samo co roku, także trochę już mi się znudziło. Nie kupuję dużo, nigdy dużo nie dekoruję, to jest po prostu tylko takie kilka elementów. Nie lubię tak, żeby było aż za dużo naciapkane, ale jednak jak jest zmiana sezonu, to jest tak fajnie to widzieć, że się coś w naszym domu zmienia. Także drugą mamy świeczkę. To mi spadło. To jest świeczka o zapachu dynia i masło. Bardzo fajnie pachnie. Nie jest to taki właśnie zapach, bym powiedziała, za bardzo mocno duszący. Ja w tygodniu świeczek nie palę, zazwyczaj palę na weekend, żeby taka więcej atmosfera się fajna zrobiła w domu, więcej taka sezonowa. To właśnie zawsze lubię sobie od czasu do czasu palić świeczki. Także kupiłam sobie tą świeczkę, ona kosztowała $10. To jest świeczka z firmy Hallmark. Hallmark to są tutaj wszystkie te sklepy, one mają bardzo fajne kartki
i mają bardzo fajne takie właśnie rzeczy dekoracyjne do domu. Oprócz tego mają też i różne kocyki, skarpetki, jakieś tam zabaweczki. Kupiłam jeszcze tutaj takie mydełko do łazienki, tutaj tej u mnie małej. W tej łazience małej będziemy sobie właśnie, a propos jeszcze zmienimy sobie tam dekoracje na tej mojej takiej tablicy, bo w tej chwili są tam kwiatki letnie, dekoracje szydełkowe, a zmienimy sobie te dekoracje szydełkowe na motyw taki właśnie jesienno-halloweenowy. To mydełko, ono jest w szklanej butelce, bardzo mi się spodobał ten zapach, kolor zieleni, też bym powiedziała jest taka fajna ta zieleń, powiedziałabym też pod jesień bardzo pasuje i to jest o zapachu jabłek i ona ma czyste essential oils, także też takie fajne mydełko, ono kosztowało $7, także cena jest też super, bardzo lubię właśnie takie mydła, czy balsamy właśnie jak są w szkle, także bardzo fajne, to zaniesiemy później do łazienki. Kolejna torba i mamy tutaj poduszki. Ja po prostu w tym sklepie, jak przechodziłam, mnóstwo poduszek różnych takich kolorów, w sumie bym powiedziała, nic aż tak bardzo mi się nie rzuciło w oczy, żeby było fajnego, ale udało mi się znaleźć, słuchajcie, na przecenie, w bardzo dobrej cenie. To są poduszki, mam dwie te poduszki, one są ręcznie robione z Peru, także ręczna robota i ich oryginalna cena, one były naprawdę bardzo drogie, $60 ta jedna poduszka. Ja ją kupiłam na przecenie za 25. Także cenę mi się udało znaleźć bardzo, bardzo dobrą i uważam, że właśnie tutaj te poduszki nadadzą takiego fajnego koloru w moim tutaj tym pokoju. No i kaktus. No kaktus, tutaj ja akurat dużo roślin tych domowych mam na półkach i w tym także tematyka będzie bardzo mi tutaj pasowało. No i właśnie taka fajna, mocniejsza, ciemne takie kolory, myślę, że przez tą jesień te poduszki fajnie mi tutaj będą współpracowały. I druga poduszka jest trochę innego kształtu. To jest taka podusia, już Wam pokazuję. Taka podusia. Także są dwa takie warkocze plecione z frędzelkami i tutaj właśnie też taki kolor. Także i to tutaj, ten materiał to jest ten felt. Ja tutaj w tym miejscu mam takie ptaszki, one też są zrobione z tego materiału, także będzie fajnie się ten motyw tutaj u mnie przewijał. Także ta podusia oryginalnie, słuchajcie, kosztowała, żeby Was tu nie okłamać, $39,99, czyli $40, a ja zapłaciłam za nią $22. Także też bardzo fajna zniżka. Także mamy dwa w jednym, fajne motywy takie zdobione, ręcznie robione, pasujące do mojego wystroju, idealne poduszki. Bo ja uważam, że akurat poduszki, kocyki czy takie małe elementy naprawdę mogą dużo zmienić. I te poduszki są wielkie, wyciągnę je. I tu już więcej taki właśnie typowy halloweenowy motyw, są komplet poduszek, są 3 poduszki pakowane razem, są dwie takie duże białe poduszki, bardzo mięciutkie, fajne, żeby się na nich oprzeć i do tego jest tutaj taka podusia dynia pomarańczowa, także też żeby było troszeczkę więcej elementu. I tak właśnie myślałam, żeby może te poduszki albo przynajmniej jedną z tych na tą zieloną kanapę tu położyć, no ale zaraz zobaczymy, jak to będzie razem wyglądało. No i też te poduszki właśnie fajnie pasują sobie do tej dyni, uważam, razem. Także no zobaczymy. Rozpakuję to wszystko i będziemy decydować, gdzie co położymy, już jak położę i zobaczę, jak to razem wygląda. Znając życie, to będzie mocno dosyć zapakowane tutaj. Tutaj jeszcze. A Piniuś patrzy, Piniuś by pomógł troszeczkę mamusi z podusiami.
Tutaj te metki to od razu odcinamy i patrzę teraz, te poduszki to są tej firmy Martha Stewart, to jest taka no Martha Stewart, ona typowo właśnie zajmuje się gotowaniem, ona miała, może dalej jeszcze prowadzi swój ten program kulinarny i właśnie ona też na Hallmarku, to jest ten taki program telewizyjny, na tym Hallmarku także prowadzi i różne takie z ogrodnictwem związane. Na Netflix chyba nawet oglądałam o Marcie Stewart taki film dokumentalny, właśnie jak ona opowiadała o swoim życiu, o swojej pracy, bo tam z nią było też i związane różna jakaś afera jej życiowa, też coś tam było. Zresztą większość tych słynnych ludzi, gwiazd zawsze jakieś tam afery mają, nie? Okej, dobra, mamy tą drugą i teraz jeszcze muszę się dobrać do tej trzeciej. Ale zobaczcie, nawet ten właśnie kawałek materiału, tego burlapu, tu jest taka kokardka, nie? To też fajnie można sobie gdzieś tam do ozdobienia czegoś, okręcenia i tak dalej użyć, bo to jest bardzo fajny właśnie taki materiał. Także ja myślę, że ja tego nie wyrzucę, tą kokardkę sobie zatrzymam. Może mi się przyda. Ok. Jeszcze, jejku, do końca nie widać tego obcinania. Można siedzieć i pół godziny zajmie samo po prostu o wycinanie tych takich plastików małych, nie? Bo to wszystko jest po prostu teraz poprzyczepiane tym. Dobra, ale poduchowo mamy. Same miliony poduszek i to już jest nasza dynia. I teraz ten zestaw tych 3 poduszek, ten cały zestaw, kochani, kosztował mnie $50. $50, ale też są to 3 poduszki. Zobaczcie, ta jest fajna, taka pumpkin, ale ona taka dosyć jest płaska. Pokażę Wam, ustawimy sobie te poduszki, zobaczymy jak to mi wyjdzie, co nie? Także zobaczcie, tu mamy tą zieloną kanapę, oczywiście mamy Piniusia na jednej poduszce, a w tej chwili mamy na tej kanapie taką okrągłą zieloną podusię i mamy tutaj 2 takie właśnie na lato, to była kupiona poduszka na tą kanapę z różowymi frędzelkami, troszkę inna kolor zieleni, ale fajnie wyglądało to razem. Piniusiu, mama Cię nie wygoni, ale przesunę Cię kawałek, bo zabieramy sobie te poduszki na bok. Nie bój, masz nowe podusie, będziesz mógł brudzić, no. Ale właśnie myślałam sobie o tych 2 poduszkach białych, żeby dać je sobie tutaj na boczki. Piniusiu, przepraszam Cię na chwileczkę. No i tutaj właśnie te 2 dynie, żeby je położyć razem. No fajnie, myślę, że że spokojnie mogą sobie tutaj te elementy razem być. Zobaczcie, co myślicie. Tutaj z tej strony przy wejściu do domu mamy taką ławeczkę, z której bardzo często właśnie korzystamy, żeby po prostu zdjąć sobie buty. Często właśnie kapciuszki czy buty ustawiają mi tutaj pod tą ławeczką, także jest ona taka wygodna do używania, ale właśnie tutaj też zawsze lubię sobie kłaść właśnie czy poduszki, czy kocyk też. Właśnie mam gdzieś taki pomarańczowy, fajny koc jesienny z jasnymi frądzelkami, który bym chciała sobie rzucić jeszcze tam na tą zieloną kanapę, ale nie mogę go znaleźć, także nie wiem gdzieś go włożyłam albo gdzieś mi może córka przestawiła. Także w tej chwili mam tutaj 2 takie poduszki z takimi właśnie motywami kwiatowymi i mam tutaj takiego zawieszonego na lustrze motyla. Także to będzie musiało sobie poczekać, może do następnego sezonu. Takie małe właśnie elementy. A pokazywałam Wam też w którymś tam filmiku jakiś czas temu właśnie takiego fajnego grzybka. Grzybek może zostać, bo będzie on też pasował właśnie i do jesiennego wystroju, co nie? Także grzybek zostaje, poduszki zmieniamy. No i tutaj właśnie tak myślałam o tych poduszkach, co teraz właśnie kupiłam. O tych poduszkach myślałam, żeby sobie po prostu je tutaj postawić.
te poduszki, mogą one nawet sobie być tak jedna koło drugiej więcej, nie muszą one stać tu jedna, tu druga. Przyniosłam sobie też takie sówki, takie sowy, które też już wcześniej gdzieś tam kupowałam właśnie, nie wiem czy to było rok, 2, 3 lata temu, także też takie właśnie i one mają też fajny pomarańczowy element na sobie, te sowy, to one mogłyby tu być. Także no zobaczymy zaraz. Sowy fajne, czy damy tą podusię tu i sówki na środek, ewentualnie mogłoby tutaj tak zostać. Chyba, że dałabym tutaj pumpkina, bo mamy jeszcze tego grzybka. Myślę, że na razie zostawię tak. Piniuś się ze mną zgadza. Także ustawiłam tak, tutaj tą sówkę z tą jedną poduszką, pumpkin i ta podusia obok. No na pewno lepiej by wyglądało, jakby te dwie poduszki były tego samego kształtu na przykład co ta, ale no tak jak mówię, było to na przecenie i obie poduszki były ostatnie, nie było już więcej nic do pary, także no będzie tak, ja lubię, a Wam czy się podoba, to ja nie wiem. Tutaj mam przyszykowane kartony, bo zamawiałam ostatnio z Amazonu półprodukty, że tak powiem, i będę mieszała swój PON i mam tutaj samotna nawadniające doniczki, bo mam jeszcze sporo kwiatów do przesadzenia, tych małych takich chojek przede wszystkim. Tutaj też mam parę takich szklanych pojemników, że Wam pokażę. To kupiłam w sklepie dolarowym. W sklepie dolarowym to są tego typu właśnie szklane małe pojemniki. One kosztowały tam $1 z groszem za jeden. I chcę dać tutaj lakę na dół i PON u góry i po prostu spróbować tą hydroponikę, te rośliny po prostu bez odpływu na dole. No spróbujemy, to będzie taki mój mały eksperyment, bo jeszcze nie mam w ten sposób hodowanych roślin, także spróbuję. No dobra, tutaj zdecydowałam, że będzie tak. Słuchajcie, mam jeszcze ten pomarańczowy koc, który chcemy poszukać i po prostu z jednej albo z drugiej strony go tak przewieszę przez te ramię. Myślę, że ten grzybek fajnie tutaj komponuje się razem z tą dynią, kolorystycznie też. Także no zostawię to na razie tak. Tutaj u mnie w tej małej łazience właśnie mam tutaj tą ramkę na ścianie, gdzie zawieszam sobie i zmieniam zawsze te dekoracje. Teraz mam takie kwiatki i ptaszki z letniej dekoracji, a chcę sobie zmienić te właśnie dekoracje teraz na jesienne. Wybrałam sobie już tutaj kilka takich dekoracji, także tak, mam jabłuszko, mam tutaj jeden listek taki pomarańczowy, jeden taki więcej naturalny, jeden ciemnobrązowy listeczek. Mam tutaj duszka z takimi przyklejanymi oczkami, także będzie ten duszek, no i mam tutaj pajęczynkę małą z takim czarnym pajączkiem. To zaraz przywieszę sobie tam w łazience na tą ramkę i pokażę Wam, jak to wyszło. No i gotowe, wygląda to tak. Tutaj sobie przyczepiłam tego brązowego listka, duszka, jabłuszko, pajęczynkę z pajączkiem, no i tutaj ten jeden listek pomarańczowy, drugi ten taki więcej naturalny kolor, beżowy. Tak to wygląda. Idziemy teraz tutaj na zewnątrz koło domu i zrobimy sobie tutaj malutkie dekoracje przed wejściem. Otworzę sobie auto i pokażę Wam, co kupiłam, co udało mi się znaleźć fajnego, na co się zdecydowałam. No fajne czy nie fajne, no to ja już mówię, to kwestia gustu. Latam jeszcze w krótkich spodenkach, bo u nas, jak widzicie, pogoda jeszcze letnia, a wieczory są chłodniejsze, ale generalnie w ciągu dnia spokojnie jeszcze spodenki można nosić. Było chyba tylko takich kilka dni troszeczkę więcej chłodnych, ale generalnie jest bardzo fajnie i przyjemnie.
Także pomoc mamy tutaj do zamontowania moich tych suchocisk kukurydzy, sznurek naturalny i nożyczki. Bardzo mi się teraz przydadzą i zobaczcie, jaki ja na to mam plan. Wytargałam sobie to już z tego auta. To jest takie naprawdę bardzo wysokie, tak to wygląda. To jest tutaj połączone razem ze sobą. Ja bym sobie tylko chciała tą metkę ściągnąć. Ile jest tutaj na tym cena? To kosztowało, jeden taki kosztował 11,98, czyli prawie $12. I mam taki plan, słuchajcie, żeby to sobie przymontować tym sznurkiem tutaj do tych słupków w ten sposób po prostu. Jakoś będę musiała to pokombinować. Może utnę sobie na początek kawałek tego sznurka. Będziemy kombinować, żeby to na początku jakoś przymocować. Może tak. I zawiążę to tutaj z tyłu, żeby tego sznurka z przodu nie było widać. Ok. I zrobię ładną kokardkę, żeby to i od tyłu ładnie mi wyglądało. To by było tutaj. I teraz, żeby pozbyć się tych plastików, to ja po prostu sobie te plastiki poodcinam, a użyję sznurek, żeby to w tym miejscu jeszcze więcej przymontować. Także będzie jeden sznurek tu, jeden sznurek tutaj na dole. Tutaj może tego ostatniego dolnego plastiku, jego tak tutaj za bardzo nie widać, jest nie wiadomo jak mocno, także ja go zostawię, tak na wszelki wypadek, żeby było więcej, mocniej przymocowane, ale ten chcę sobie odciąć. Ok. No i co myślicie? Jak Wam się podoba? No delikatnie, trochę. Ja nie mówię, żeby to nie wiadomo jak dużo po prostu tego było, ale mała zmiana jakakolwiek będzie. Ja jeszcze na dole tam u siebie w piwnicy mam taką baby Jagę, taką fajną, którą zawsze sobie właśnie tutaj stawiam w tym miejscu, ale nie wiem, czy ją, może jeszcze poczekam z tydzień do października. Październik się zacznie, to ją wyniosę tutaj na zewnątrz. Wtedy będę musiała po prostu sobie ściągnąć ten karmnik dla ptaków i ona po prostu centralnie tutaj na takie fajne nodze ta Baba Jaga jest, ale to może gdzieś tam zrobię jakiegoś shorta i Wam wrzucę, jak ona fajnie będzie tutaj wyglądała w tym miejscu. Także tutaj ta chryzantema, ona sobie wróci na to miejsce, to będzie tutaj jej miejsce. I teraz tutaj właśnie na schodach po prostu ustawię sobie te dynie. Te dwie dynie to pójdzie jedna dynia na drugą. Może sobie kotka postawię na dół. A tutaj sobie postawię tą białą dynię, jedną. Później Wam to wszystko pokażę z bliska, jak to będzie wyglądało. Na niej sobie postawię tą drugą dynię. Ja tutaj tak trochę muszę robić, żeby było przejście, żeby łatwo było wejść do domu. Także tak to wygląda. Teraz sobie troszeczkę to cofnę do tyłu i postawimy sobie tutaj z przodu, tą dynię. Zostały mi jeszcze te dwie kukurydze, to zaraz sobie właśnie też je przymontuję. Jeden ten zestaw 3, one kosztowały $6,98. Dynie, średnia cena była $10 za jedną dynię. Nie wiem, czy to dużo, czy to nie jest dużo. Mi się podobały, to je wzięłam. Zaraz sobie tutaj te ceny z tego poobcinam. One tutaj też są pozwiązywane takimi na środku kokardkami, ale ja myślę, że właśnie sobie ten swój sznurek jeszcze naturalny tutaj dam i po prostu przewiążę. I tak miałam ochotę sobie jeszcze je przymocować gdzieś tutaj mniej więcej na środek. Także no zobaczymy, jak mi to wyjdzie, jak to będzie wyglądało.
Ok, teraz zobaczę mniej więcej, żeby to było centralnie na środku, jak to z daleka wygląda. Myślę, że fajnie. Wy tutaj zbyt wiele teraz nie widzicie. Myślę, że w miarę to równo wyszło. Dobra, to ściągnę sobie telefon i pokażę Wam tutaj to bardziej blisko, jak to wyszło. I później zabiorę Was jeszcze na krótki, taki bardzo naprawdę szybki obchód po ogrodzie i pokażę Wam, co tam jesienią u mnie w ogrodzie słychać. Ok, no to wygląda to tak. Na każdym tym słupku te nasze kukurydze. Fajne właśnie te kukurydze mają takie te zboża u góry, także fajnie to wygląda. Zobaczcie moje kwiaty, te letnie, aranżacje, co robiłam, a jeszcze pięknie, wszystko cudnie kwitnie. Fajnie, soczyście zielono to wygląda, także jeszcze nie mam serca wziąć, tego się pozbyć, żeby sobie tutaj wsadzić jesienne kwiaty. Także myślę, że jak one mi tak dobrze tutaj rosną, to pewnie zostaną mi tu aż do pierwszych mrozów. Tutaj na dole mam te dwie dynie, biała i taka pomarańczowa u góry. No i tutaj jest ta jedna moja dynia, tutaj ten drugi słupek. Także generalnie się tak to prezentuje tutaj na wejściu. Tu pokażę Wam jeszcze te doniczki, też nadal kwiatki kwitną. Co prawda tutaj było chyba dwie odmiany tych małych petunii, tutaj kwitnie mi tylko ta jedna. Jakiś czas temu tu w środku, wiecie co, w ogóle grzyby mi urosły. Tutaj z drugiej strony tak wygląda ta doniczka. Nadal jeszcze mi te kwiaty kwitną. Tutaj drzewa już się robią, naprawdę coraz więcej liści opada. Dzisiaj był u mnie pan do koszenia trawy, ale zobaczcie pod drzewami, jak już to wygląda. No, przyszła już jesień, no. Mamy jesień. Pokażę Wam jeszcze tutaj tą dolnicę, co żeśmy robili razem. Zobaczcie jeszcze, jak kwitnie wszystko ładnie. Dalej te kwiatuszki pięknie sobie kwitną. Ja je raz w tygodniu podlewam odżywką do kwitnących kwiatów. No i zabiorę Was teraz jeszcze tutaj na tył. Hortensje już przekwitają. Te są po prostu, ja je uwielbiam. To one nigdy mnie nie zawodzą. Te hortensje są ze mną od lat i po prostu no, piękne są. Tutaj krzewy też już mają swoje jesienne owoce, poprzekwitały. Jeżyny jeszcze gdzieniegdzie można owoce znaleźć, ale to też już jest koniec. Tutaj z tej strony jeszcze róże troszeczkę kwitną. Właśnie dzisiaj rano podziwiałam, bo tutaj takie fajne jeszcze, zobaczcie jeszcze jakie ładne różyczki. Także ja w ogóle myślałam wiosną, ta róża mi była okryta, ale ona dosyć mocno mi zmarzła, a jednak myślałam, że już nic z niej nie będzie, a jednak jeszcze wyrosła. Nie jest taka piękna, jak była w ubiegłym roku, ale jest. Tutaj jeszcze mi nadal te kwitną, taka chyba troszeczkę późniejsza odmiana. Te gdzieniegdzie jeszcze sobie też kwitną. Tutaj z tej strony sedum. Sedum ja jesienią bardzo lubię, one są piękne w swoich kolorach. Taka typowa, tradycyjna, nic specjalnego roślina, ale jesienią daje fajny efekt. Kwitły też mi astry, teraz już chyba też mi poprzekwitały dwa krzaczki astrów. Tutaj już biednie się zrobiło, to już praktycznie gdzieniegdzie jeszcze coś kwitnie, ale mało. Tutaj zobaczcie na te sekulenty. No ten teraz przez lato to się naprawdę taki fajny zrobił i ten też się fajniejszy zrobił przez lato, a tak to generalnie nie za ciekawie. Tutaj jeszcze białe róże gdzieniegdzie mi kwitną, te kany mi jeszcze też kwitną, ta pnąca róża, te jeszcze mi gdzieniegdzie kwiatki puszczają, ale tak to już by się przydało tutaj po tych liliach, po tym wszystkim to powycinać, ale to jeszcze chwilkę zanim do tego. A tutaj Wam pokażę, kupiliśmy brzoskwinie, to już gdzieś może bym powiedziała koniec sierpnia był, jak żeśmy ją kupowali.
Także wsadziliśmy sobie brzoskwinię. Pokażę Wam metkę, wstawię Wam, jak ona się nazywa. To jest tego typu brzoskwinia, która troszeczkę później kwitnie. Ona powinna gdzieś kwitnąć dopiero w maju. Wybierałam specjalnie taką, żeby była większa szansa na to, że po prostu nie przymrozi mi jej, a jak będzie kwitła i zmrozi kwiaty, to później nie ma owoców, nie? Tutaj też hortensja, owoców też już nie ma, malinek są już końcówki malin tak samo. Jeszcze gdzieniegdzie dojrzewają, ale już jest ich malutko. Jeszcze w dalszym ciągu dojrzewają nam winogronka. One generalnie jak dojrzeją, to są takie lekko fioletowy kolor mają. I taki jest typ, że mają dosyć duże pestki w sobie. Także tutaj mamy jeszcze śmierdziuszki. Śmierdziuszki w towarzystwie papryk. Papryk mi w tym roku, pomimo że tylko 2 krzaczki, to obrodziło dosyć dużo. O, jaka fajna pszczółeczka tutaj. Zobaczcie, jaka fajna pszczółka. I nie zapominajki jeszcze sobie tutaj gdzieś się same zasadziły, to kwitną. Tutaj dalej jeszcze papryk mam. Ja teraz piekę papryki razem z cebulą czerwoną, z ząbkami czosnku. Można dać cukinii i takie po prostu fajne pieczone warzywa i można z nich albo zrobić zupę, albo tak jako surówka, sałatka do obiadu. Tutaj te kalanciołi jeszcze sobie kwitnie, tutaj też śmierdziuszków. I tutaj zobaczcie, jak mi się pięknie już teraz rozkwit ten skalniakowe te kwiatki. No, kwitną sobie pięknie tutaj, takie różowe, ślicznie wyglądają. Mamy dalej pomidory, dojrzewają, już dużo właśnie listków się zrobiło suchych, ale podlewam jeszcze, dojrzewam. Jeszcze pomidorów mamy sporo na krzakach. Dostały też już liście, słuchajcie, mszycy. Nie wiem, czy będzie widać. Biała mszyca. O, koniec sezonu. Tutaj jeszcze koktajlowych pomidorków trochę na krzaczkach wisi. Mam przeolbrzymi krzaczor pietruszki. Także pietruszkę też właśnie jak robię smoothies takie warzywne, to daję sobie pietruszkę świeżą. Tutaj kany też sobie kwitną nadal. Także jeszcze troszkę kwiatów w ogródku, tu gdzieniegdzie mam, ale nie ma ich nie wiadomo jak dużo. Tu mam taki wielki krzak chryzantemy. Ona jak się rozkwitnie, to też będzie piękna. Ale ja myślę, że zanim ona jeszcze się rozkwitnie, to z dobre 2 tygodnie. Tutaj jest sedum, ta jest troszeczkę inna odmiana, one takie więcej różowe, ciemniejsze ma te kwiaty. Tu drugie sedum, tutaj jeszcze końcówka mojej jeżówki kwitnie. Wczoraj właśnie w sklepie w Home Depot piękne te jeżówki były, u mnie już niestety już jeżówki idą. Taka to u mnie jesień właśnie w ogrodzie. No i kochani, to byłoby na tyle już dzisiaj. Zabrałam Was z sobą na małe zakupy do sklepów, co nieco Wam pokazałam. HomeGoods niestety, jeżeli chodzi o głos, to będę musiała Wam podłożyć albo muzykę, albo nie wiem jak to wyjdzie, z tego względu, że po prostu było tam głośno. Dużo ludzi i dosyć głośno, także muzyka też leciała. Także nawet by nie było chyba tak za bardzo sensu, żeby po prostu nagrywać tam cokolwiek z głosem. No niestety tak to w sklepach jest. Za to w Home Depot chyba wydaje mi się, że w Home Depot było bardzo fajnie. Fajne nawet te rośliny tam były, dosyć fajne dekoracje. Loves mnie zaskoczył bardzo, jeżeli chodzi o dekoracje bożonarodzeniowe. Jeszcze trochę do tych świąt mamy. W sumie to jeszcze przed nami jest i Halloween i później u nas jest to święto dziękczynienia Thanksgiving, czyli tak zwany indyk, my na to mówimy. No do grudnia trochę jeszcze czasu mamy, a dekoracje w sklepach już są. Także no, co na to poradzić? Widzę, że z roku na rok coraz szybciej wystawiają to wszystko. Widocznie taki to już po prostu biznes. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje piękne dynie. Może jeszcze jak mnie najdzie
jakaś tam shoppingowa wyprawa, to jeszcze może kupię kilka gdzieś w październiku, więcej może kwiatów czy tak dalej, bo chryzantema jednak ona przekwitnie i już później nie wygląda zbyt ciekawie, a nie są takie drogie te chryzantemy, także ewentualnie zawsze jeszcze będę mogła później w sezonie coś dokupić. No i będę na pewno tutaj zamontuję sobie swoją Babę Jagę. Dajcie znać, czy wy robicie jakieś dekoracje jesienne, jak to jest u was w domu, czy dekorujecie, czy zmieniacie coś razem z sezonami i na zewnątrz i w środku, jak wyglądają wasze rośliny, jak wyglądają wasze ogrody, jakie to u was są zmiany. Przede wszystkim jaką wy macie pogodę, czy dalej jeszcze chodzicie w spodenkach tak jak ja, przychodzi do was te babie lato, czy już jest więcej taka jesienna, chłodna pogoda na kurtkę. Dajcie znać w komentarzach. Dzięki bardzo serdecznie za wszystkie lajki, za komentarze. Zawsze bardzo miło wszystkie czytam. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Niech wam się zieleni i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!